To co, Klaudia, będziemy chleb piekli? Tak, Żabciu, chlebojadko. Chlebek? Chlebek? Tak, chlebojadku. To chyba to owiec, bo lekkie. Lekkie? No. A ty co? To łapiesz? Koziego? Już mi się zimno robi. Siedź tutaj z tymi małymi terrorystami. Szczególnie z jedną. Dobrze, że nie powiedziałeś jednym terrorystom. Teraz to ucichłaś, tak? A tak to cały czas tylko tą... Już słuchać cię nie można. Czy ty słyszysz, co ja do ciebie mówię? Ej, szału przez ciebie tutaj dostaję. Wiecie co? Można korby dostać, naprawdę. Jeżeli decydujecie się na zmianę stylu życia i chcecie wyjechać na wieś i mieć zwierzęta, naprawdę zastanówcie się na tym, albo popukajcie w głowę. Słuchajcie, no masakra, masakra. Już sobie prawie dzisiaj włosy zbyrwałam z głowy. No koszmar. Jak one mają ruje. Boże, mordę drze cały dzień. Nawet poświęciliśmy się, pojechaliśmy z nimi na randkę w ciemno do Capa, żeby zrobić z nimi porządek. 2 dni siedziały i nic. Przyjechały tu na 3. dzień. Jazda to samo, zresztą wspominałam wam. 3 dni myśmy jeździli, żeby je zaspokoić. Teraz 2 już są cicho i jedna dostała chyba spóźnionej. No wiecie co, my już naprawdę nie wiemy co robić. Po prostu są tak upierdliwe. Stoi, my z domu nie możemy wyjść, my drzwi nie możemy otworzyć, bo ta stoi przy ogrodzeniu i tylko me. Nie, Marcin, wiesz co było najlepsze dzisiaj? No. Ty jeszcze spałeś, ja wyszłam zrobić porządek, a ona już w stodole mordę darła. Już się darła. Me. Więc jeszcze jedno ostrzeżenie. Zamiast kus, kupujcie chomiki. Ostrzegam was, zastanówcie się naprawdę, czy chcecie mieć kozy. Koza musi mieć capa. No jest. Owce jak mają rójkę są znacznie cichsze. No, a te po prostu głośne. I zaglądałam im dzisiaj. O, pokaż, kochanie. Chodź tu, pokaż się, ty śmierdzielu jeden. Pokaż się, czy masz tu powiększone te... Aha. Pokażę, ty nie jesteś cap, to nie pokażę. Chodź, a wiesz co? Poczekaj. Nagina się? Czy nie? Nie. Nie nagina się za bardzo. To może do nas chciał, albo do capa, nie ma rójki. Ogonek. I wcale nie ma powiększonego. Po prostu jest wredną kozą. Pokaż ogonek. I wcale nie ma jakoś tak powiększonej, ani śluzu. Kulunia, powiedz O co ci chodzi? Cały dzień dzisiaj drzeć gumiora. No jak możesz nas tak terroryzować? Nie bądź też wredna, kochana. Wiem, wszystkie żołędzie tylko twoje. Kuleczko, ty moja ulubienico. Kuleczko, coś ci, jakaś kuleczka Marcin, a ty jak znosisz te okrzyki miłości, radości, entuzjazmu? Źle. Źle, to nie tylko, tylko ja wyrywam włosy. Powiemy wam szczerze, jeśli chodzi o kozy, zresztą to zrobimy o tym osobny filmik, plusy i minusy. Kozy są mega fajne i śmieszne, dopóki nie zaczną być upierdliwe, bo potrafią być tak upierdliwe, tak uciekać, tak być głośne i tak kompletnie, wiecie, no nie do zahamowania, to nie wiem, ale po prostu one nas chciały, bo patrz, teraz są cicho. No teraz są cicho. Może nas chciały, ale tylko wrócimy, to znowu zaczną banie tego, tylko wyjdziemy za płot, no to wiecie, to my nie żyjemy z kozami. I ty już zaczynasz koncert życzeń, dziewczyno?
Nie wiem, chyba że za nami tak bardzo tęsknią. No, my za sobą też ciągle tęsknimy, może się ciągle widzimy. O, przyszła, to Mów jest, za to jest, siebie. to jest ta niedobra. To jest ta niedobra koza. To No. jest ta niedobra koza. Owce są cichutkie, nic nie beczą, Nie nic no beczą, ale czasami Ale później pójdą tak, sobie jeść, ale nie? tak delikatnie. I naprawdę... Tak, dzisiaj Bella w ogóle mi nawiała. Przyszłam, otworzyłam im ich domek. Poszłam z nimi tutaj na łąkę, żeby się powypasały. Nie, ona idzie za mną. I ryb przez ogrodzenie. Wiecie co, ona waży trochę, nie wiem ile, z 25 kilo albo więcej. na pewno. No i byłam sama, bo Marcina jeszcze nie było. No to trzeba było ją ryb dźwignąć, przerzucić przez ogrodzenie, przez te wszystkie linki elektryczne. No jest to wyzwanie. Kozy są wyzwaniem! No. Uwierzcie nam, że one są... To jest tak specjalne zwierzę, jak tylko zwierzę może być specjalne. Daje dużo radości, dużo takiej energii, śmiechu, bo to one wszystkie, co jak cyrkują, to one cyrkują. Wiecie, zawsze jak coś się dzieje, to przy nich. Tak. Natomiast bardzo ciężko je utrzymać w zamknięciu. I są upierdliwe, potrafią być cholernie głośne i to nie tak, że pies na przykład szczeka, w pewnym momencie już się zmęczy i znudzi. Nie, koza nie. Koza nie. Ona się nie nudzi. One się nie nudzą. Ona potrafi jechać po prostu z kopcem 24 na dobę, bo czemu nie? Ja mam nadzieję, że chociaż będziecie w ciąży, dziabuchy i mleko nam dacie, ty. No. Ty pampuchu niedobry, pampuchu niedobry. Jak tu cię nie kochać, co? Jak tu cię nie kochać, kochana, jak tu cię nie kochać? No jak to nie kochać? Kozo jedna, ty. Ty jesteś najgłośniejsza tutaj, No aparatka. Bo tamte już dobrze chyba są załatwione. Tamte już chyba w ciąży, bo cisza taka, albo mają przerwę. Cisza, ale zobacz, ucichła. Cichy, no. No jesteśmy w domu, my przez zamknięte okna je słyszymy. No nie je, tylko tą tutaj no. pannę. Bellę. Bella, najpiękniejsza z płodziak. Bella, o co ci dzisiaj chodzi? Kulunia jest... Najgrzeczniejsza. Kulunia jest najgrzeczniejsza. Powiem wam, że jedyna koza, która wróciła od kozła do nas. Nie chciała kozła, chciała do nas. Znaczy później też zaczęła drzeć mordę znowuż do kozła, ale jak wróciła już drugi raz od kozła, to już do nas przychodzi. Marta zwiewała, Bella też do nas przyszła, to trzeba przyznać. przyszła, Tylko tak. Marta nie chciała, Marta chciała kozła. Ta ladacznica jedna chciała się jeszcze tam poszwendać. To nasza chwila dzisiaj takiej słabości małej. Małe ostrzeżenie. Weźcie pod uwagę za i przeciw. Oczywiście, tak a propos jeszcze za i przeciw. Takie malutkie tylko, bo zrobimy osobny odcinek. Liczycie na mleko od kózek? Nie tak szybko, moi drodzy, nie tak szybko. Jeżeli bierzecie maluszki, bo my wzięliśmy maluszki, trzeba było je odchować. Teraz będzie ciąża, która oczywiście po pierwszym wykocie wcale dużo mleczka nie będzie. I wiecie, i wszystko zjedzą małe, co nie? Tak. Także to może mówią na po drugim wykocie coś wam zostanie, no tam odstawia się po drugim, trzecim miesiącu, chyba drugim albo trzecim, to jeszcze nie wiem, doczytamy, miesiącu kuski, no i wtedy wam tam zostanie trochę, jak będziecie dalej je doić, nie? W tej ostatniej fazie, Tak. powiedzmy. No ale takie życie i to jeszcze tego typu kozy generalnie dają mało mleka, więc no nie jest tak prosto pociągnąć szklaneczkę. No to zobaczymy, małe diablice, czy przez to, co ci teraz przechodzimy, czy warto. Damy wam później znać. Wiem, śmierdzi. To śmierdzi, kozę. No. Wiecie gdzie? Z tyłu. Kuleczko. Przyznaj się, co tam było? Straszne rzeczy, mamo, straszne rzeczy, mamo. Gdybym mogła, to bym tego nie chciała, ale chciałam, więc mogłam. O, kulunia. Chodź, kuleczka. Dobre, co? Pychotko, mamo. Niom. Ale było dobre.
To co, idziemy do domu? Nie, no co to ja jeszcze z nimi posiedzę, no przecież one żyć nam nie dadzą. Chcesz mieć chwilę spokoju? Chcesz mieć troszeczkę ciszy w domu? No to postoję z nimi z godziny. Jak zmarznę, to przyjdę. Albo jak się ściemni i zobaczysz, że mnie jeszcze nie ma, to przyjdź po mnie. Nie wiem, czy będę pamiętał. Aha, no tak, bo kurczak się robi, to ty już obiad będziesz miał, prawda? No. No. Nie no, wiesz, no. Jutro mnie nie będzie w domu, zostajesz sam, a jak one będą miały taki koncert życzeń jak dzisiaj, to ja nie wiem, źle im wróżę. Wszystkie wylądujecie na jakiejś karuzeli. No. Aż się pożygacie i przestaniecie beczeć. Tylko pójdziemy do domu i zobaczysz, co będzie. Dobra, więc to było takie nasza spowiedź dzisiejsza. Nie zawsze jest tak kolorowo na wsi, jak wam się wydaje. Weźcie to pod uwagę. Komu się wydaje? Tu wszyscy są normalni i wiedzą, że jest przesrane. Nie, no jest trochę przesrane. Więc pamiętajcie, wieś jest przesrana. Czasami. Rzadko. Dosłownie i przenośni. Hej! Tak jest cały czas. Akurat owca się dołącza, bo te panikują, to też zaczynają panikować. I tak jest cały czas. W nocy też drą mordę. Tylko oczywiście są w stodole.